Cześć wszystkim, witajcie na kanale Leszplay. Kontynuujemy naszą serię w Manor Lords, gdzie z małej wioski próbujemy stworzyć giganta produkcyjnego. Dziś zobaczymy, jak rozwinie się nasza osada. Pokrótce chciałbym jeszcze przypomnieć, jakie mamy cele na tą serię. Chcielibyśmy stworzyć 3 miasta po minimum 200 rodzin każde. Chcemy zbudować armię liczącą co najmniej 250 ludzi, z czego 1/4 to ciężko zbrojna armia. Chcemy utrzymać zadowolenie mieszkańców na poziomie minimum 80%. Chcemy wygrać minimum 3 duże bitwy. I tak, ja chyba przypadkiem wcześniej ominąłem to piękne złoże gliny, w dodatku bogate, więc na pewno zainteresujemy się tym tematem, ale jako, że tutaj jest tak duże złoże gliny, a my nie mamy jeszcze nazwy naszej skromnej wioski, myślę, że powinniśmy ją nazwać jakoś tak w nawiązaniu do tego złoża gliny. I tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to Legnica. I tak chyba byśmy sobie nazwali. Gdzieś te złoża w okolicach Legnicy są dosyć rozległe, więc żeby to miało tutaj nawiązanie, rozwijajmy sobie tutaj wioskę o nazwie Legnica. Dobrze. Co my tutaj mamy? Na pewno aprobata 46%. To nie jest nie jest wynik, który nas satysfakcjonuje. Musimy tutaj nad tym popracować. Mamy jedną dostępną przestrzeń mieszkalną. To jeszcze jak poprawimy sobie aprobatę, to akurat zdążymy przyjąć jedną rodzinę. Natomiast tak, jeśli chodzi o krzewy jagodowe, 40/64 możliwe. Liczba miesięcy do wyczerpania zapasów, na jedzenie to 5 miesięcy, opał 12 miesięcy, także ładnie nam się tutaj już to uzbierało, więc z chaty drwala jesteśmy w stanie to już jedną rodzinkę usunąć i wrzucić ją gdzieś, gdzie by nam się bardziej przydała, a przyda nam się chyba jako nieprzydzielona rodzina, żebyśmy mogli coś jeszcze tutaj wybudować. Chata zbieraczy sobie tutaj radzi, dzika zwierzyna się odbudowuje, więc tak naprawdę zajmijmy się na razie budowaniem. Na pewno to, czego potrzebujemy, żeby rozwijać się dalej, to pierwszy tartak w miejscowości. I tego chciałbym, tutaj będziemy mieli woły. Gdzieś tutaj pod lasem, nie wiem czy nam nie usunie się to drzewo. Chciałbym jednak to ładnie usytuowane, naturalne takie siedlisko tych drzew sobie tutaj zachować. No tutaj raczej bez... No właśnie, tutaj nam się to niestety nie uda. Ale co myślicie tutaj? Troszkę zaryzykuję stawiając tutaj. Wydaje mi się, że mogłoby nam się usunąć, chociaż może w tej pozycji.
A w zasadzie moglibyśmy tutaj też zrobić taką parcelę mieszkalną w okolicach składu. A tartak spróbować może umiejscowić tak tutaj na rozdrożu. Akurat będą sobie znosić kłody. Nie wiem, czy oni to bezpośrednio do tartaku, czy do składu później, ale jakby nie było, to wydaje mi się, że każdy z nich będzie w porządku. Z górki będzie miał, tu do składu to deski będzie trzaskał. Dobra, zróbmy ten tartak. Jedna rodzinka jest, która buduje, więc fajnie. 6 miesięcy mamy już jedzenie, świetnie. Aprobata, różnorodność jedzenia +1. No, to już coś się zaczyna. Mamy mięso, mamy jagody. Poczekamy na warzywa, marcheweczki. To myślę, że już tutaj to przyspieszy. To jak tak, co tu jeszcze chciałem zrobić? Właśnie, powiększymy przestrzeń mieszkalną. Zaprosimy tutaj sąsiadów do tych domostw. Będziemy mieli już 3 przestrzenie mieszkalne gotowe do przyjmowania kolejnych. Okej. Myślę, że tutaj będziemy sobie rozwijać wzdłuż nasze przestrzenie mieszkalne. Fajna ta góreczka. No tutaj to na tej góreczce widzę naszą posiadłość, mury. No tutaj to będzie idealnie pasować. Fajnie, już się nie mogę doczekać tego etapu. Dobra, co my będziemy potrzebować dalej? Na pewno kamienie i na pewno chatę leśnika, no właśnie. Ale chatę leśnika, bo tak, tu sobie wykarczujemy ten teren, będziemy sobie tutaj ciągnąć tą wioskę u podnóża tej góry, więc w zasadzie tutaj ja nie potrzebuję tak naprawdę tych leśników. Zwiększmy sobie ten teren. Dobra, ja tych leśników tutaj nie potrzebuję, natomiast bardziej chyba chciałbym zalesić tutaj ładnie te tereny, więc tak naprawdę tą chatę leśnika byśmy sobie gdzieś tutaj zrobili. Tutaj mi się jakaś droga wdarła, ale to ją zostawmy jak już jest. Jak już jest i sobie ją wykorzystajmy. Dobra. Jeszcze musimy pamiętać o studni. A studnia akurat by mogła być gdzieś w tych rejonach. O, tutaj na rozwidleniu, gdybyśmy sobie coś takiego przyjęli. A tutaj pod lasem. Myślę, że w porządku. Zrobimy sobie jeszcze skrót. Okej. Czy tu mamy coś z wyglądu? Nie, z wygląd jest dalej jako w kapliczce.
A no wiecie co? Myślałem, że się zmieści kapliczka. Fajnie by tu pasowała, nie? Tak. O, a coś takiego. Szkoda, to zróbmy w takim razie. Ach, cała ta dróżka nam się tutaj popsuła. Ale to nic nie szkodzi, już sobie to naprawimy. Dobra, coś takiego. Czy to już nam pozwoli? O, super. Dobra. I tu musimy jeszcze pociągnąć tą ścieżkę w górę. Dobra. Tu, ale tak naprawdę jeszcze pewnie z drugiej strony będziecie sobie chcieli tutaj przychodzić. Czekajcie. No i dobra. Jak te nasze jagody? Dobra, jagody 34/64 ładnie zbierają, więc myślę, że zimę przetrwamy. Mamy tutaj to w miarę wszystko pod kontrolą, przynajmniej tak mi się wydaje. Ciekawe, jakie zdanie na ten temat mają moi mieszkańcy. O, zobaczmy. Dobra. Myślę, że tutaj jeszcze moglibyśmy popracować troszkę właśnie nad tą przestrzenią. Może troszkę to nawet za duże. Na 6 straganów. A tu docelowo chyba po 6 osób może pracować. 6 i 6. A tu mieliśmy... kurczę, teraz nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić pewnie. Wolne miejsca na straganie 4. Czyli w zasadzie ten powinien być większym placem, żeby pomieścić przynajmniej 8 takich straganów. To za duży. O. Dobra, mamy 12. To niech tutaj będzie ten teren przeznaczony na stragany. Tu sobie zrobimy jakieś mieszkanko. Dobra, ale czy jesteśmy w stanie... O, tylko... Jeszcze w tą stronę jest przybudówka. W zasadzie to ja myślałem, że ta droga będzie główna, a ta będzie tylko takim obejściem tak naprawdę, więc w zasadzie można by to spróbować jakoś tak zrobić. O, tu mamy wtedy 2 domy. Okej, tu mamy ten jeden dom, przybudówka, tu będzie jakiś placyk na coś. Może byśmy wtedy spróbowali tutaj uhodować jakieś kury albo coś na mięso. No dobra, spróbujmy może coś takiego. O, fajnie, mamy kapliczkę.
O, pierwsi użytkownicy naszej studni. Super, ale to w ogóle wygląda też... Idzie jesień. Nawet nie trzeba patrzeć na miesiące, od razu wiadomo, że jesień się zbliża. Kościoła nie ma, to chociaż kapliczkę macie. Dobra, tartak się już kończy, super. Ile mamy w ogóle? 21 kłody. Dobra, no mam nadzieję, że zdąży jakaś rodzina do nas dołączyć, żebyśmy już mogli rozdawać te zadania do pracy, bo leśnik też chyba, a on jest jeszcze w fazie w ogóle przygotowywania. O, więc dobra. Przyspieszenie, bo tutaj nic za bardzo nas nie ogranicza do tego, żeby tego nie zrobić. Dobra, tartak stoi, więc poczekamy tutaj na rodzinki. Będziemy wypełniać miejsca pracy. Dobra, tu jest jedna parcela i tak naprawdę myślę tak. Tutaj będziemy robić takie domostwa z tymi przybudówkami, a tutaj zrobimy chyba typowo rynek, czyli taką zabudowę bez żadnych... O kurde, co tu będzie? O, ale tak naprawdę nawet byśmy mogli spróbować tak zrobić. Mamy pojedynczych 5 albo potrójny 6. No fajnie to wygląda, jak są już te trzecie poziomy, to zawsze to robi taką robotę, ale tutaj jeszcze przydałoby się raczej pociągnąć tą drogę naokoło tego rynku, nie? Rynku, no. Tego mini targu na początek. Oj, no brakuje, troszkę nam brakuje, ale... tu za bardzo... Ho. No, tu będzie targ. Tu będziemy mieli miejsce, a jeszcze zobaczymy. O, 6. A tu mamy 2 i 5, czyli bardziej nawet wydajne jest to, plus przybudówka. No wydaje mi się, że to będzie to. Tak zróbmy. I będą przygotowane już elegancko parcele do zamieszkania. Rozbójnicy ukradli 5 skór. Znowu, już drugi obóz. Drugi obóz, my mamy październik i 49% aprobaty. No w kontekście naszych planów długoterminowych nie wygląda to zbyt optymistycznie. Ale liczę, że już tutaj ta różnorodność jedzenia nam spowoduje to, że będziemy w stanie... mamy 50%, zobaczymy czy październik... czy jeszcze będzie... Znaczy inaczej, czy jeszcze będzie minus, czy już wejdziemy na plusik i na przyrost naszych rodzin. No dobrze by było, żeby jeszcze w tym roku jakaś rodzina nowa nas zaszczyciła swoją tutaj osobą. Jak zbieracze, bo zbieracze to wy to już chyba nie macie tu nic. No, 18 krzewów, no to powiem wam, nieźle to poszło. Na 8 miesięcy mamy zapasów, więc możemy się tutaj sfokusować na budowaniu. Natomiast budowa ukończona, parcela mieszkalna 1. Natomiast bez nowych rodzin nie jesteśmy w stanie tutaj
ruszyć dalej. 10 milicjantów. No jedynie nadzieja w sąsiedzie, że przyjdzie i usunie nam tych bandytów, a tutaj zostawi nam do wyczyszczenia sam obóz. Ale jak na razie chyba mu się nie śpieszy. I tutaj też są. No. Trochę ich tu jest, więc tak naprawdę 15 muszę mieć. W przyszłym roku, jak przybędą jakieś nowe rodziny, będziemy w stanie ruszyć temat rozbójników. Na razie musimy po prostu zaakceptować, że dzielimy się z nimi niektórymi dobrami. 51%. No, dawać. Żeby się tak utrzymało, chciałbym zobaczyć już kolejną rodzinkę. Nadchodzi zima. A, jesteśmy gotowi. 8 miesięcy zapasów. No, pożegnajmy się z ładnymi widokami. Polska złota jesień w Legnicy. Raczej tutaj zima nas nie oszczędzi, zwłaszcza, że tutaj mamy jakieś takie tereny górzyste. Oby tylko nie była nadzbyt sroga. Dobra, jest listopad. Kurde, 49%. Czy to oznacza, że nowa rodzina nie przybędzie jeszcze w tym miesiącu? No chyba nie. Cały czas ta bezdomność. Aj. No nie dają za wygraną. Nie dają. Pokażcie mi, czy taka parcela tutaj. Kurnik za 15. Zagroda na 2. Okej. Trochę dzikiej zwierzyny. Myślę, że tutaj... Aha, zapomniałem, że mamy tylko jedną. A już tak się łudziłem, że w tym listopadzie przyjdzie do nas jedna nowa rodzinka. Dobra, myślę, że jak już zniesiemy tutaj te pierwsze chatki, one będą sobie czekać na te nowe rodzinki, to będziemy musieli zacząć już planować sobie wszystko dalej. Myślę, że jedną studnię jeszcze byśmy gdzieś tutaj umiejscowili. Z tej strony mamy jedną. Myślę, że tutaj tutaj sobie zrobimy w ogóle też taki skrót. Zrobimy taki wlocik do miasta. Jak to tu wygląda? Tu jest to. Myślę, że z tego miejsca moglibyśmy to jeszcze odbić w tą stronę. Dobra, coś takiego sobie tutaj, a chociaż może nie za bardzo. Jak to było z tą studnią? Studnię byśmy sobie zrobili jeszcze tutaj. Więc moglibyśmy to zrobić tak. I tutaj, no ciekawe, czy to drzewo nas czasem
Ach, straciliśmy jedno drzewko. No trudno. Jakieś straty muszą być. Ale i tak wydaje mi się, że trzymamy się nieźle. Trzymamy się nieźle. Chata leśnika tutaj jeszcze nieruszona. 14 kłód drewna. Dobra, jeśli chodzi o naszą wioskę, dobra, powstaje tutaj ostatnia parcela. Tu mamy wszystko gotowe. Tu jest ten targ. Dobra, w miarę tutaj mamy to wszystko przygotowane. Niech sobie budują też tą studnię jeszcze z tej strony. I niech wybudują sobie tą chatę drwala, w zasadzie to chatę leśnika. Tam w oddali. I będziemy mogli sobie tutaj przejść dalej do planowania. O, budowa ukończona studnia. Pięknie. Dobra, ja też... kurczę, no trochę za późno jesteśmy teraz, żeby myśleć o rolnictwie, ale w zasadzie nie mamy w ogóle rąk do pracy na polu, więc tutaj wstrzymałbym się z tym jeszcze do przyszłego roku i tak gdzieś w okolicach właśnie września, żeby zajęli się sianiem upraw, żeby przygotować te pola do zbiorów w kolejnym roku. Wprowadza się nowa rodzina. Pięknie. Pięknie. O to chodzi. Ale dalej 49%, ja nie wiem. Na zimę się wprowadzili, znaleźli schronienie, opał, jedzenie, no i proszę bardzo, nawet aprobata im nie przeszkadzała. No dobra, to jak mamy dodatkową parę rąk do pracy, to na razie niech się zajmie tutaj tą chatą leśnika. Zapasów mamy, więc tym się nie musimy na razie tak bardzo przejmować. Myślę, że ta jedna osoba do wybudowania chaty wystarczy. Ja myślę, że tutaj znowu ten zapas powinniśmy robić kłód, bo zaraz będziemy sobie przerabiać to na deski. A jak będziemy sobie przerabiać na deski, to te kłody to dopiero wystartują nam. Obszar roboczy pusty, chata zbieraczy. No tak, no grudzień jest, to nie ma się co dziwić, że pusto. Ale to znaczy, że dwóch kolejnych mamy. Świetnie. Zróbmy jednego myśliwego. Jak już mamy taki aż nadstan pracujących ludzi. I jednego do tego tartaku. I jeden niech buduje. Te prace zimowe niech trwają. Wycinka, deski. Niech to wszystko nam tutaj działa. Kurde, no bardzo chciałem ten sadzik tutaj zrobić. Tak na wejściu do wioski wchodzimy ładnie, te drzewa, sady tu by się prezentowały. No mamy jeszcze jeden teren, który moglibyśmy wykorzystać, który jest sporych rozmiarów. I może faktycznie byśmy sobie zrobili... No znowu nie ma tak daleko do tego spichlerza, nie? Nie ma tak daleko do tego spichlerza. Zrobimy sobie jeden ogród jeszcze dodatkowo. I byśmy sobie jeszcze gdzieś kurnik postawili. Ale kurnik to byśmy zrobili tak naprawdę bliżej tego spichlerza i...
Kurnik za 15 to zagroda. Chyba, że taką zagrodę. Albo zostawić to stricte. No szkoda, to jest duża działka, nie? Duża działka, dobra. Trudno. Z tej strony też im się warzywka przydadzą. Jak się komuś tutaj z obozu drwali albo z tartaku zechce jeść, to nie muszą tam lecieć gdzieś nie wiadomo gdzie, podskoczą sobie do sąsiada, parę marchewek wyciągną i będzie jak złoto. Dobra. Tak może być. Myślę, że nawet gdyby czasem, to do tego spichlerza znowu nie jest aż tak daleko. Okej. O, super. Nasza chata leśnika jest gotowa. Myślę, że tutaj od razu sobie wytyczymy rejon, w którym chciałbym, żeby pracował. O tak, w zimie to tak nie widać zbyt dobrze. Ale na pewno ten rejon tutaj, coś takiego chciałbym, żeby to było sadzone. Dobra, jak to będzie sadzone tam, to tutaj skupmy się teraz na zaplanowaniu kolejnych budynków. Myślę, że ten obóz kamieniarzy... 4 deski? Już mamy tyle desek? 25 desek już mamy. Dobra. Bo zaraz wszystkie kłody nam zjadą i nie zostanie nic do budowy. Ale to dobrze. W ogóle to bardzo dobrze jest. Ja nie spodziewałem się, że to tak szybko pójdzie. To już teraz muszę troszkę przystopować. Bo musimy sobie jeszcze tutaj bardzo ważną rzecz zaplanować. A gdzie to mamy? Domyślacie się, czego szukam? Nie ma? Nie, czekajcie, no przecież jak byk jest, kościółek drewniany. Kościółek tak, natomiast nie chciałbym, żeby gdzieś tutaj kościół na moją posiadłość rzutował. Myślę, że będziemy musieli sobie to zrobić tak, czyli tu będziemy mieli pola uprawne, tu będziemy sobie coś już budować, jakieś gospodarstwa. Nie, no nie mogę odstąpić mojej miejscóweczki tutaj. Myślę, że kościół będzie niżej, bo też przecież musi być bliżej wiernych. I przydałoby się miejsce... O... No ja myślę, że to będzie ideolo. Blisko wiernych. Zachowamy sobie tutaj naturalny wygląd terenu. No, jak złoto. Jak złoto. Tu mamy drogę, więc tak naprawdę jeżeli... Myślę, że tu będzie... Czekajcie, żeby to tak... Dobra, i połączymy sobie jeszcze tutaj. Myślę, że przez ten lasek, przez ten przesmyk uda się. Nie, no musimy tu w tą stronę od razu. To chciałoby iść tutaj, nie? Tak
ale... Ale w zasadzie to nie głupie, no bo tylko tu musimy im pociągnąć, żeby oni mieli tutaj dostęp, to zrobimy sobie... O, spróbujemy tak to zrobić. Spróbujemy tak to zrobić tu. Czekajcie, czy to się uda? Bo jak stracimy kolejne... Idealnie. Dobra. Tu moglibyśmy im poprowadzić jeszcze ścieżkę jedną. Tu już... To już raczej bez żadnych kręciołków, wzdłuż po prostu. Tak. Okej. Tu i tutaj musimy jeszcze im wzdłuż tej chatki poprowadzić. To na pewno będą ścinać tędy. To bankowo. No ale dobra. Zobaczymy. Niech budują. Kościół tu już utrzyma mi tą aprobatę. Na pewno powyżej 50%. Więc o tyle będzie dobrze, że to już będziemy mieli załatwione. Czyli już można się nastawić. Nowa rodzinka co miesiąc powinna do nas wpadać. Dobra. 7 rodzin na ten moment. Potrzebujemy przynajmniej 200. To będzie region produkcyjny największy w okolicy. Może nie aż tam hen po horyzont, ale gdzieś tam ta nasza druga wioska przy tej rzece, no byłoby super, jakby gdzieś tutaj w tych rejonach taką wioskę wzdłuż rzeki postawić, takie miasto handlowe przy rzece, chociaż tutaj bogate złoże rudy, zwierzyny, kamienia, gliny, a nie wiem, czy to się nie skończy takim miastem bardziej militarnym, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak się to nam ułoży. Ważne, żebyśmy tutaj doszli w Legnicy do wydobywania złóż, do jakiegoś pierwszego handlu, do zarabiania zamożności regionu. Ale powoli nam się tutaj już zaczyna rozwijać. Dobra, zapasy na 6 miesięcy jedzenia, opału na 8 miesięcy, mamy styczeń, więc spokojnie mogą się skupić tutaj na robocie i na budowaniu naszego kościółka. A my zobaczmy, co mamy tu jeszcze ważnego. Czyli tak, chata leśnika już tam jest, chata zbieraczy, obóz myśliwych, chaty rybackiej niestety postawić nie możemy, bo tutaj nasz region nie ma takich możliwości. No cóż, myślę, że następnym etapem to obóz kamieniarzy. Kamieni już nie mamy, wszystko poszło na kościół, także najwyższy czas tutaj się zająć się tym tematem. Okej, tu będziemy... Dobrze. Dobra, myślę, że coś takiego sobie zrobimy. Akurat będzie schodził szybciutko do składu, zrzucał te kamienie, więc myślę, że te 240 kamienia to pójdzie w moment.
Czy my już mamy kościół? Mamy kościół, pięknie. No i co tutaj będzie akurat za tymi drzewkami, w zgodzie z naturą, z przyrodą? No myślę, że wpasował się. To będzie, no, też jest podniesiony, więc tak naprawdę gdzieś tam z dołu tej naszej osadki będzie widać, na pewno wieżę będzie widać, więc tak naprawdę to, co najważniejsze, to będzie widoczne. Kamieniarz jest, jedna osoba do kamieniarza, na chwilkę zatrzymajmy czas. I co potrzebujemy? Potrzebujemy z powrotem do tartaku jedną osobę, to może sobie wrócić do przyspieszenia. Wolnych przestrzeni mamy 5, więc jeszcze na 5 miesięcy mamy czasu. Nie możemy się z tym zapomnieć, ale w tym takim razie, jak już będziemy mieli przyrost tych rodzinek, to możemy pomyśleć w tym roku o zbudowaniu gospodarstwa. Zobaczymy, jak to nam się wszystko potoczy, ale myślę, że gdzieś tutaj będziemy się mogli już tematem powoli interesować. Piękna żyzność na pszenicę, no dużo chlebka powinniśmy mieć z tego. Martwi mnie tylko ten jęczmień, no bo jęczmień, o tutaj za kościołem pole jęczmienia akurat przerabiać będą na słodzik, na piwko. Myślę, że akurat tak klimatycznie to pasuje. Powinno być wino, co prawda, ale chyba piwko też się sprawdzi. 2 osoby do budowania, ale na razie nie ma komu co budować. Kamieniarz, dobra. Myślę, że powoli też moglibyśmy postawić albo rozbudować nasz słupek, tylko czy w zasadzie mamy akurat na nowego woła. Akurat mamy na nowego woła kasy albo na kurnik. Ale wydaje mi się, że mając teraz to mięso, jagody, dwie parcele pod te warzywka, to myślę, że bardziej od tego wszystkiego przydałby się nam nowy wół, bo on jednak jest tutaj wykorzystywany do tego transportu bardzo intensywnie, więc no właśnie taki jeden trochę się musi nachodzić, żeby całą wioskę obsłużyć. Będzie miał akurat drugiego do pomocy. Złóżmy to zamówienie. Złóżmy to zamówienie na nowego woła, niech mają. W końcu jak mamy się tak prężnie rozwijać, takie miasto naprawdę produkcyjnie potężne, no to tych wołów też potrzeba i to jeszcze. 2 nam do tego celu nie wystarczą. Dobra. O, z rozbójnicy ukradli, ale rozkradają nam wszystko. Jedzenia na 5, opału na 6. Dobra. Jak tam wygląda sprawa? Kłody, deski, kamienie. No z kamieni jest bardzo dużo. I ten skład zaraz nam się... 16 desek, no. Skład będzie bardzo szybko potrzebny, większy. A jednak on tutaj tymi kamieniami to prawie rzuca do tego składu. No jak mu przeszli przez chatę.
No dobra. Ksiądz też by nam się przydał, ale czy my tu już mamy poziom kościoła? Mamy. Odkryto obóz rozbójników. Kolejny. No ten to już jest bardzo blisko nas. Ale tak naprawdę, dobra, zróbmy sobie mały research. Tu rozbójnicy dalej stoją. Tutaj też, no to tu jak odkryli, to też bankowo są. Więc tak naprawdę czekają na nasze ruchy. To wiecie co? Zobaczmy, co my w ogóle potrzebujemy, żeby rozbudować nasze parcele. Nie mamy grzywien, żeby zapłacić najemnikom. No właśnie. Zauważono armię innego władcy. No proszę bardzo. Rozbójnicy blisko. Otrzymaliśmy doniesienia o bandzie rozbójników nękających niedalekie ziemie. Czy mamy ich wytropić? Tak. Obserwujcie ich ruchy i przygotujmy się na atak za równy rok będzie atak na naszą wioskę. No to w takim razie tym bardziej musimy przyspieszyć rozwój. Teraz tak, gdzie mamy możliwości? O właśnie, idealnie. Ubrania na targu. No tak. Szybciutko tą garbarnię musimy postawić, jakby to jesteście rzemiosło, garbarnia. To już tutaj widzę, nam się trochę robi sam taki teren do produkcji. Akurat oddzielony drzewami, gdzieś tutaj, no, myślę, że troszkę dalej od kościoła. Ale przy tartaku, no wiecie co, tutaj wszystko chyba będzie pasować. Dobra, taki... O, i pociągniemy później sobie jeszcze tą ścieżkę tu w górę. Tak, tu będziemy sobie tędy wchodzić w nasz teren posiadłości. Akurat tutaj wyjdziemy na samą górę, postawimy sobie. Dobra, a tu będzie zejście w dół do naszej wioski. W ogóle zobaczmy, jakby to wyglądało. Gdzie my to jesteśmy? Przy kamieniarzu, tak? To jest kamieniarz, ale już widzę, te kamienie ładnie uprzątnął. Okej, chodźmy skrótem. Tu nasz składzik. Zaczynają się domostwa. O, chodźmy zobaczyć kościół. O, jeszcze tutaj w cieniu to jednak te śniegi jeszcze... Patrzcie, jak to jest zrobione. W cieniu jeszcze te śniegi się trzymają. Aha, ty tutaj sadzisz, tak? Orzesz, przygotowujesz pole. Przygotowuj, bo potrzebne warzywka i zróżnicowana... A, sam poszedłem. Sam poszedłem nie tym, co trzeba. No, czyli jednak to właśnie taki skrót tutaj by się przydał. Dobra, nasz kościółek. Fajnie, drugie wyjście. Idziemy sobie tutaj na chatę Drwala. Kłody piękne czekają do budowy naszej osady. Super. No dobra.
Garbarnia, tak? Garbarnia, niech to się szybko buduje. Jak to będziemy mieli, ulepszymy do poziomu 2 i szybciutko na warsztat łuczarski, bo teraz już tutaj 18 osób milicji z łuczniami byśmy mieli. Tutaj idzie ta armia, tylko ciekawe, czy na kogo... Czy oni tutaj zmierzają do tego obozu? Do tego? Gdzieś tu był, tu? Czy do wszystkich po kolei? O, nie ukrywam, że fajnie by było samemu ich pokonać. I się tak zastanawiam, czy 18 by już sobie nie poradziło. Wiecie co? Spróbujmy. Spróbujmy, póki jest marzec, póki jeszcze możemy. Bo oni zanim tutaj dojdą, to jest szansa, że my się z nimi tutaj rozprawimy. Gdzie nasz oddział? Idzie. Jakbyśmy zdobyli grzywny, może pierwsze byśmy wzięli sobie grzywny do skarbca, jeśli nam się uda pokonać. Weźmiemy najemników i od razu pociśniemy te 2 kolejne obozy. No, to by było w ogóle świetny zastrzyk zamożności, wpływów, wszystkiego dla Legnicy. No, Legnica by tutaj mogła na tym bardzo skorzystać. Jagody dopiero rosną, dzika zwierzyna się odbudowuje, więc tak naprawdę jeden myśliwy może stąd wyjść. Szybciutko ta garbarnia. Dobra, przyspieszmy. Jak się dokończy garbarnia, to tutaj pójdzie jedna osoba, żebyśmy te łuki mogli już tutaj czaskać. Skuteczność jak spada. No, dawać. O kurde. Ci nam przyspieszyli ostro kroku. Ale oni idą po tamtej w ogóle stronie, to ja nie wiem, czy idą na ten obóz. Oni mogą w ogóle iść na ten pierwszy obóz, który powstał, czyli ten. No ale to. Lepiej chyba to będzie, bo tu jest tak, będzie z górki, tu w miarę wyrównany teren. Nawet bym powiedział, że trochę my będziemy z górki. Dobra, rozbójnicy jeszcze nas tutaj nie widzą. No dobra, szkoda, że nie pokazuje planów tego innego władcy. Garbarnia, raz. Kłody, deski, te kamienie, kurde, te kamienie mi zawalą całe. Ale w zasadzie 2500 miejsca, więc niech to zbiorą wszystko w pierony, będzie spokój. Ale na pewno tutaj 2. Opał 4 miesiące, no to tak naprawdę kolejna rodzinka, chyba że... Dobra. Na razie musimy się skupić tutaj, bo rozbójnicy już na nas ruszyli. Zobaczymy, co tamci zrobią. Ustawić tutaj szyk. Mamy jakieś tarcze, jakieś włócznie. Miejmy nadzieję, że sobie poradzą z tym atakiem. Przyspieszmy troszkę czas.
z tym atakiem, a raczej naszym atakiem, bo to my atakujemy. Natarcie. Żołnierze starają się atakować z pełną siłą. Atak. No, i co? Na razie jeszcze nikt nam nie zginął. O, rozbójnikom szybko już padają morale. I... Jest. Uciekają. Brawo. I nikt nie zginął, także no, jestem pod wrażeniem. Milicja dała sobie radę idealnie. Lećmy teraz tutaj. Weźmy co nasze. Ten władca... O, patrzcie, on szedł tutaj i dalej idzie. Chyba że on chce przejść tutaj. No dobra. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Kończymy to wspaniałą bitwą, pierwszą w tej serii z rozbójnikami. Lecimy właśnie po nasze dobra, po nasze łupy. Więc jeszcze weźmy sobie to w tym odcinku, żebyśmy już to mieli dokończone. Dobra, nowa wiadomość. Łupy wojenne. I teraz te łupy wojenne chciałbym wziąć do mojego skarbca, chociaż teraz patrząc na to, że tych 18 milicjantów poradziło sobie idealnie z tymi rozbójnikami, no to może weźmiemy to do naszego miasteczka. No na pewno pozwoli to 141 zamożność regionu. Pięknie. Pozwoli to na pewno rozwinąć skrzydła Legnicy, więc wyślijmy ich od razu do kolejnej bitwy, do kolejnego obozu. Ustawmy się tutaj, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za to, że jesteście. Zostawiajcie łapki w górę i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!